Dzień dobry. Dzisiaj pomówimy sobie o Elexie 2, kontynuacji RPGa z otwartym światem, który swą premierę miał w 2017 roku. Autorem oryginalnej gry, jak i kontynuacji jest zespół Piranha Bytes, znany, jakbyście nie wiedzieli, z serii gier Gothic i Risen pod wodzą Bjorna Pankratza. Wydawca zaś to THQ Nordic. Tytuł ukazał się 1 marca 2022, a więc tego roku. Ci, którzy mnie stale oglądają, doskonale wiedzą, że pierwszy Elex niespecjalnie mi podszedł, delikatnie rzecz ujmując. Bardzo średnia historia, zaserwowana nam poprzez płytkie, nieciekawe postacie, czasami po prostu irytujące, z dodatkiem naprawdę paskudnych dialogów i posypką niezwykle sztucznych animacji i niedopracowanego gameplayu. Nie oznacza to jednak, że podchodziłem do dwójki negatywnie. Zdarzało mi się na fanpage'u śmiać z tego, jak w wielu miejscach druga część wyglądała. Zapowiadano obecność 5 frakcji i nie wiadomo co jeszcze, tak jakby rozwiązaniem na bolączki pierwszej części było więcej kontentu, ale jednocześnie wiele rzeczy mnie uspokajało. Wywiad z twórcami, gdzie małżeństwo Pankratzów mówiło o tym, że poprawiło wiele rzeczy względem jedynki, jak na przykład system walki, i generalnie wskazywali te rzeczy, które mi akurat przeszkadzały. Dodatkowo, pomijając ten cały wątek inwazji kosmitów, w grze miał zostać zawarty motyw rodzicielstwa, wychowywania dziecka. No i kurczę, wyglądało to tak, jakby ktoś dojrzał w studiu i poza opowiadaniem sztampowej do bólu historii o ratowaniu świata, chciał dodać w niej coś więcej, jakąś głębię, a że w okresie premiery zapowiadało się na to, że przez jakiś czas nie będę chodził do pracy, to Elex 2 i Elden Ring trafiły do mojej listy zakupów. Standardowo w tym miejscu przypomnę o tym, że pod odtwarzaczem jest piękny przycisk Lubię to, który możecie kliknąć teraz albo po zakończeniu oglądania materiału, jeśli film się podoba. Podobnie zachęcam Was do subskrypcji, oddania komentarza, czy też wsparcia mnie przez profil Patronite lub na YouTube, klikając przycisk Wesprzyj. Już przy niewielkich sumach czekają na Was nagrody. Oczywiście dla mnie zawsze największą nagrodą jest to, że obejrzycie ten film do końca. No i możecie też nadrobić krótszą recenzję pierwszego Elexa. Kilka lat po wydarzeniach części pierwszej, ostrzeżenia Jaxa o nadchodzącej armii wroga z kosmosu zostały całkowicie zignorowane, a bohater rozgoryczony swoim życiem stał się wyrzutkiem i samotnie mieszka w zrujnowanym domu na pustkowiu. Z takiego życia wyrywa go meteor niszczący jego dom i zwiastujący nadejście niebian. Po krótkim starciu Jack zostaje ranny i zainfekowany zarazą wroga, która powoli powoduje w jego organizmie przemianę we wroga. By temu zapobiec, musi sprzymierzyć się z tajemniczym Adamem i zorganizować tzw. szóstą siłę. Obóz skoncentrowany na pokonaniu najeźdźcy. Kiedy zrecenzowałem jedynkę i podsumowałem czas gry na mniej więcej 30 godzin, to oczywiście znalazły się osoby, które mi tłumaczyły, jak to źle w Elexa grałem i w ogóle nie eksplorowałem świata, przez co tylko tyle godzin mi wyszło i w ogóle to nie jestem rzetelny w tym momencie. Czy zatem te osoby uznają za rzetelne teraz recenzję, gdy przeszedłem tą grę na 100% osiągnięć na Steamie, sprawdzając wszystkie gildie, kilka rodzajów gameplayu i czyszcząc mapę do zera? Pewnie nie, bo to jest taki typ osoby, która po prostu nie może pogodzić się z tym, że coś się komuś nie podoba i zawsze znajdzie wymówkę, by krytykę zanegować, a w skrajnych wypadkach posunąć się do argumentum ad personam. Mówię o tym głównie dlatego, byście byli świadomi, że ja naprawdę tę dwójkę przeszedłem od deski do deski i to co mówię wynika z pełnych doznań gameplayowych. Zresztą tak samo było w pierwszym Elexie, po prostu część widzów nie była w stanie mi uwierzyć. Porzucając ten temat, w poprzedniej recenzji chciałem być taki amerykański, więc mówiłem Ilex zamiast Elex, ale czasami mówiłem też normalnie, więc wyszedł taki miszmasz, zatem tym razem umówmy się, że będę gadał jak ojczyzna przykazała, czyli Elex. I przejdźmy do opowiedzenia sobie trochę o grze. Fabularnie gra osiąga poziom niższy niż Rów Mariański, choć początkowo twórcy nas oszukują i sprawiają iluzję, że jest w tym wszystkim coś więcej. Pierwsze godziny gry skupiają się na rozbudowie relacji syna z ojcem, gdzie Jack zaniedbał swojego potomka, ale jednocześnie motywuje to walką o lepszą przyszłość. Szkoda tylko, że wszystkie takie wątki są praktycznie od razu porzucane i z samej warstwy fabularnej nie zostaje nic ciekawego. Bo kiedy gra składa się w sumie z 4 rozdziałów, tak rozgrywka w drugim, trzecim i czwartym zaplanowana jest w taki sposób, że praktycznie każda misja
to zabijanie po kilkadziesiąt wrogów naraz, a że tych misji bywa i kilkanaście, tak niesamowicie się to dłuży i co gorsza, gra nie oferuje fabularnie nic więcej. Sam nie byłem w stanie uwierzyć w to, że strona kreatywna jest tak martwa w Piranha Bytes, że fabuły wystarczyło na pierwszy rozdział i jednocześnie nikt nie był w stanie w studiu zauważyć tego, jak bardzo złe jest to, co nam się sprzedaje jako finalny produkt. Dodatkowo historia, kiedy pojawia się gościnnie, bywa tak żenująco głupia, że aż odbiera się chęci na recenzowanie tego. Przykładowo, nagle klerykom odbija i wysyłają swoje siły, by po prostu kogoś zaatakowały. Jak już rozwiązałem ten problem, to skonfrontowałem się z przywódcą, który stwierdził, że musiał pokazać, że nie można ich lekceważyć. I to tyle. Innym razem mówi się nam, jak niemożebnie trudnym wyzwaniem jest otrzymanie zgody na przebywanie w forcie, jednym z miast w grze, a tymczasem wystarczyło pójść do pewnej kobiety, która prawie od razu wysyła nas do fortu po narzędzia i na tym problem się kończy. Nie wspomnę nawet o tym, że zdaniem studia metodą na walczenie z uzależnieniem od narkotyków jest znalezienie sobie zajęcia, pobieganie, powalczenie sobie z kimś i zostawienie na pastwę losu przez innych. I wiecie co? Ja bym mógł naprawdę przez dłuższy czas wymieniać głupoty fabularne, czy też zwyczajną naiwność twórców w niektórych kwestiach, ale tu nie o to chodzi. Jakby się dłużej zastanowić, głupoty pewnie by znaleziono i w takim Wiedźminie 3, jak i Last of Us, dlatego tu nie chodzi tyle o to, co o fakt, że twórcy za cholerę nie potrafią spełnić obietnic przez nich składanych, nie bezpośrednio, czyli w wywiadach, ale po prostu w samej narracji, gdzie każdy kolejny element, który na papierze brzmi interesująco, tutaj jest przeważnie rozczarowaniem. I kiedy Gothic pokazywał nam, jak bardzo żywy potrafi być świat dookoła gracza, tak Elex robi w tym zakresie olbrzymi regres. Kiedy ciągle wmawiano nam, że wszystkiego będzie więcej i lepiej, tak miasta czy osady miewają czasem po 4-5 zadań, nieraz przyplatane z wątkiem głównym albo jakiejś gildii i to wszystko, co można w danej lokacji zrobić, co jest nie tyle nawet śmieszne, co absurdalne. Świat otaczający bohatera sprawia wrażenie, jakby nie był świadomy inwazji i w żaden sposób jej nie uznaje, chociaż jednocześnie obcy terraformują teren pod siebie. A jak o nich mowa, to powiem nawet parę miłych rzeczy. Szanuję to, że niebianie to technoorganiczna rasa kosmitów, dla których zawsze jest miejsce w moim sercu i jeszcze sporo przestrzeni do wypełnienia w popkulturze. Fajne jest też to, że lekko ich wątek wywraca do góry nogami to, co myśleliśmy o nich w pierwszym Eleksie. Niestety, pod kątem gameplayu są to ci sami przeciwnicy, co na przykład bandyci w grze, co jest po prostu leniwe. I wracając do żywego świata, to zdarza się parę sytuacji, gdzie gra uznaje działania gracza w grze. Na przykład podczas misji eskortowej NPC ostrzega nas przed trolem w okolicy, na co my ze spokojem możemy mu wtedy powiedzieć, że już go zabiliśmy, ale takich sytuacji jest jednak za mało, by można uznać w jakikolwiek sposób ten świat za żywy. Na pewno mogę za to pochwalić gildię. W stosunku do pierwszego Eleksa między czernią i bielą pojawia się naprawdę wiele szarości i frakcje zaczęły posiadać cechy, za które można je lubić. W poprzedniczce, moim zdaniem, co już zresztą wiecie, potrafiły popaść zbytnie skrajności i brakowało w nich szarej strefy. Dla odmiany, tutaj berserkerowie podbili banitów i wcielili ich w swoje szeregi, co doprowadziło do tego, że nie podchodzi się już tak krytycznie do technologii. Albowie po porażce hybrydy i zwycięstwie Jaxa zaczęli dostrzegać korzyści płynące z odczuwania emocji, restrukturyzując całe swoje społeczeństwo i chociaż dalej wychodzą z założenia, że ich racja jest najmojsza, to akceptują możliwość egzystencji z innymi osadami. Z kolei klerycy odkryli, że ich bóstwo to zwykła fikcja i zamiast zostać oszalałymi fanatykami, przechodzą przez kryzys wiary i ostatecznie decydują się przekuć tę wiarę w coś dobrego. Część banitów, wygnana z fortu, udaje się do Ateris, gdzie dalej kombinują jak tylko mogą, ale jednocześnie część ugrupowania próbuje na przykład walczyć o odzyskanie niepodległości od berserków w forcie. Z kolei nowa gildia, Morconi, która zdawała się być jakimś sadomaso spełnieniem Bjorna Pankratza, koncentrując całą swoją kulturę wokół Boga uznającego jedynie wieczny ból i tak dalej, po głębszym wejrzeniu w nią zdają się być bardziej skłóceni w sprawie filozofii ich religii, niż by się to wydawało przy pierwszym kontakcie.
No i pod kątem systemu gildii powiedziałbym nawet, że piranie dekonstruują ten gatunek. Nie mam w sumie co się dziwić, pod wieloma względami można powiedzieć, że to oni są autorami takiej koncepcji dołączenia do jednej konkretnej organizacji na całą grę, mając do wyboru kilka, więc cóż, jak ktoś będzie w tym kontekście używał nazwy Gothic-like, tak jak teraz używacie określenia Souls-like, to pamiętajcie, że usłyszeliście ją najpierw na tym kanale. Przede wszystkim gra oferuje nam przejście gry bez dołączania do jakiejkolwiek organizacji, co jest niejako utrudnieniem z powodu braku dostępu do lepszych pancerzy czy umiejętności zarezerwowanych dla konkretnych gildii. Opcja fajna, choć przyznam szczerze, że nie potrzebowałem jej tutaj tak bardzo, jak bardzo wręcz pragnąłbym ją mieć w pierwszym Eleksie. Co jest jednak bardziej ciekawe, to choć wspominałem o 5 gildiach, to na start można dołączyć jedynie do 3 z nich i w ramach linii fabularnej Morkonów, Berserków lub Albów zdradzić swoją frakcję i dołączyć do którejś z pozostałych 2 organizacji, co zdecydowanie poszerza nasze możliwości, jeśli chodzi o naukę konkretnych umiejętności. Szkoda tylko, że pozostanie w pierwotnej gildii zasadniczo nic nam więcej nie daje poza pancerzem. Niestety czar szybko pryska i tam, gdzie oczekiwaliśmy znaleźć już same złoto, okazuje się, że trafiliśmy na zabarwione na złoty kolor odchody. Po dołączeniu do gildii okazuje się szybko, że ich wątek jest masakrycznie krótki, pół godziny, godzina max i ukończyliśmy w całości tę linię fabularną, łącznie ze zdradzeniem frakcji na rzecz innej. Co gorsza, historie tych frakcji zdają się być po prostu nagle urwane, nie doczekają się sensownej konkluzji w grze i historie pozostają zapomniane. A wiecie dlaczego tak jest? Bo piranie boją się doprowadzić do gigantycznego przełomu w ramach pobocznego wątku, szczególnie prowadzącego do rozłamu albo upadku konkretnej frakcji, bo taki precedens wymusiłby na nich wprowadzenie importowania zapisów i przenoszenia decyzji z poprzednich części, co jest czymś, czego piranie albo się boją, albo nie chcą robić. I naprawdę wiele mógłbym tej grze wybaczyć, gdyby pozwoliła ona kontynuować moją historię Jacksa, a nie tę, którą oni sobie ustalili. Powszechnie hejtowany upadek Setarif nawet taką opcję oferował, a jak ktoś nie miał zapisów, to mógł skorzystać z gotowych buildów. Nie wspomnę o trzecim wieśku, gdzie poza importem zapisów można było w przypadku ich braku po prostu wybrać, jakie decyzje się podjęło w poprzedniej grze z cyklu. Żal mi też tego, że wątek gildii nie jest w żaden sposób zintegrowany z wątkiem głównym i progresja obu historii nie następuje naprzemiennie. Dodałoby to faktycznie sporej nieliniowości do zabawy i bądźmy szczerzy, że Piranha Bytes jako studio, które tworzy gry o dość utartym już schemacie, powinna zmierzać w kierunku postawienia na olbrzymią nieliniowość w zakresie gildii, natomiast na chwilę obecną zdaje mi się, że stoją w miejscu, a jakikolwiek wybór jest iluzją. Jeśli chodzi o dialogi, no to muszę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest lepiej, co nie oznacza, że jest dobrze. Przede wszystkim zrezygnowano z tych naprawdę dziwnych i nienaturalnych ekspozycji w dialogach, które często były w zasadzie powtórzeniem poprzednich wypowiedzi postaci. W zamian za to, w sumie postacie dalej coś tam bełkoczą, często nijak nie idzie zrozumieć, co dany NPC ma nam do powiedzenia, a całość posypana jest garścią wulgaryzmów. I nie zrozumcie mnie źle, przekleństwa jako takie w grach mi nie przeszkadzają. Uważam, że odpowiednio wkomponowane mogą sprawić, że niektóre dialogi naprawdę wybrzmią. Problem polega na tym, że trzeba to umiejętnie zrobić, natomiast tutaj odnoszę wrażenie, że twórcy dają wulgaryzmy, bo myślą, że to jest dojrzałe i na tym sprawę zostawiają. A wyobraźcie sobie, że dla mnie spotykanie się w co drugim zdaniu ze słowami na K i im podobnymi bardziej świadczy o pewnych brakach w dojrzałości niż o czymkolwiek innym. Oczywiście, może to też być wina tylko polskiej wersji, ale naprawdę szczerze wątpię, by ktoś sobie pozwolił na taką samowolkę przy tłumaczeniu. A poprzez dialogi można też całkiem sporo powiedzieć o postaciach i oh boy, tutaj się nikt nawet nie stara, by jakoś te postaci przedstawić. Większość jest niemiła, wulgarna i na tym scenarzyści się zatrzymali, nie potrafiąc w żaden sposób dopisać czegoś ciekawego, wyjaśnić skąd się biorą te konkretne zachowania. Wspomniane dziecko Jacksa jest po prostu irytujące i twórcy tanimi chwytami próbują grać nam na emocjach, w żaden sposób nie tworząc chociaż nadbudowy. Chcieli mieć God of War'a, a dostali... Rozwala
mnie też to, jak względem pierwszej części niektóre postaci zachowują się zupełnie inaczej. Falk, który okazał się być w pierwszej części androidem, ale potrafił zachowywać się jak człowiek, w kontynuacji przedstawiony jest po prostu jako maszyna, odpowiada oklepanymi frazesami robotów z kinematografii i próbuje lepiej zrozumieć człowieczeństwo. Kaja, która była miłą i delikatną osobą, jest w tej części bezwzględnym tyranem z obsesjami na punkcie tego, że ktoś próbuje ją zabić lub zdradzić berserków. I tak, w grze jest mówione, że ona w pierwszej części faktycznie była taką osobą, a dopiero pod wpływem dowodzenia zmieniła się, ale prawda jest też taka, że trudno w to uwierzyć, by doszło do tak drastycznej zmiany pod wpływem minionych lat i to uwzględniając naprawdę wiele czynników. Sama inwazja kosmitów to przecież sprawa kilku tygodni, więc to też nie brzmi wiarygodnie. Szczególnie jeśli uwzględnimy fakt, że jednym dialogiem możemy na dobrą sprawę sprawić, że Kaja wróci do dawnej siebie, co zajmuje jej tak ze 3 dni. Nawet Jacksa nie potrafiono jakoś spójnie napisać. Niby kocha syna, a potem nagle w jednym z dialogów rzuca tekstem, że nie obchodzi go nikt poza nim samym. I oczywiście to jest nasz bohater, w związku z tym to my tutaj podejmujemy decyzje, ale problem jest w tym, że ja tych decyzji nie podjąłem, więc to, że Jax jest samolubnym dupkiem, po prostu samo z siebie wyniknęło. Jedyna postać, którą może nie tyle co polubiłem, co naprawdę mnie zaintrygowała, to Adam. Przede wszystkim szanuję to, jak bardzo dawał on od siebie taki ksardasowy vibe, gdzie nigdy nie potrafił być z nami całkiem szczery, ale jego tajemniczość i umiejętność wpływania na to, co robimy, moim skromnym zdaniem naprawdę dawały radę i żałuję, że przy większości postaci nie przyłożono się tak bardzo jak przy Adamie. Niestety wiele dobrego nie mogę też powiedzieć o samej polonizacji gry. Tłumaczenie wydaje się być zrobione niechlujnie, niektóre teksty brzmią jakby były wyciągnięte z Google tłumacza i zwyczajnie nikt w świecie nie posiedział nawet chwilę przy korekcie. Burzowy jaszczur w bestiariuszu nazywa się smokiem burzy, a z kolei troll powinien się najprawdopodobniej nazywać ogrem, co pasuje w kontekście gry. Najczęściej niestety widać to przy dialogach, przez co mam wrażenie, że ta gra mogłaby mieć lepszy odbiór, gdyby po prostu Koch Media Poland, czyli podmiot odpowiedzialny za tłumaczenie, zadbał o lepszą wersję polską. Budżetowość słychać też w głosach, ich pula jest naprawdę niewielka i co chwilę spotykamy się z tymi samymi aktorami, aż dziw bierze, że aktor grający głównego bohatera, Artur Dziurman, nie podkładał głosu też różnym NPC. Kiepska jest też sama reżyseria dubbingu, aktorzy sprawiają wrażenie, jakby kompletnie nie wiedzieli jak to zagrać, a Jax wydzierający się, jakby mu pomału ktoś dziecko zabił, a w rzeczywistości oszukany na 20 sztuk Elexitu, waluty w grze, to szczyt komedii. Dmuchę cię własnymi rękami! Samo miksowanie też wydaje się całkowicie spartolone. Głosy bohaterów nieraz są dziwnie przytłumione, co efektywnie wpływa na odbiór gry aktorskiej. Dla porównania, te same postacie w trailerach brzmią dużo lepiej, naturalniej. Jedynym aktorem, który naprawdę pozytywnie się wyróżnia, jest Janusz Zadura, który chyba z własnej inicjatywy starał się każdej swojej postaci nadać osobowość i jednocześnie nie był przy tym zbyt przerysowany. Na przykład przy Iwanie. Nie w tym rzecz. Tu, w okolicy, panoszy się groźny stwór. Zawłaszczył sobie cały ten obszar. Co do muzyki, to fajnie by było ją jakoś ocenić, ale moim zdaniem jest tak bezbarwna i mało co wpada nam w ucho, że podczas pisania tej recenzji nie potrafię sobie nawet konkretnych nut przypomnieć. Jeśli chodzi o system walki, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o samego gracza, to gra względem poprzedniej części delikatnie poprawiła walkę bronią, z nią mam najwięcej doświadczenia, bo jednoręczną bronią przeszedłem poprzedniego Alexa. Przede wszystkim zrezygnowano z totalnie nieintuicyjnego i kiepsko wyglądającego systemu combo, w zamian za to w pełni skupiono się na użyciu wytrzymałości w walce. W przypadku bohatera pasek spada z każdym atakiem czy sprintowaniem w walce. W momencie jego zużycia nie możemy wykonać ataku. Szkoda tylko, że wytrzymałość jest pożerana w momencie rozpoczęcia animacji aż do jej zakończenia, więc ruch bronią może zostać po prostu przerwany, gdy wytrzymałość skończy nam się w połowie ataku, co pokazuje, że From Software takie rzeczy przemyślało już przy Demon Soulsach z 2009, a Piranha Bytes niekoniecznie. Jeśli zaś chodzi o przeciwników, to każdy ma pod paskiem zdrowia pasek wytrzymałości, który również zbijamy atakami. Jeśli wytrzymałość spadnie do zera, to przeciwnik zostaje na chwilę powalony, a my możemy dzięki temu zyskać kilka darmowych ciosów,
albo po prostu zregenerować życie, co bardzo przypomina mi mechanikę Poise z Dark Souls 3 czy z Elden Ringa, która w gruncie rzeczy polegała właśnie na obaleniu przeciwników pod nawałem ciosów. Nie zaprzeczam też temu, że responsywność postaci jest trochę lepsza względem pierwszej części i jednak ta walka bronią bywa przyjemniejsza. A dlaczego bywa? No bo to ciągle jest ten sam drewniany system walki, do którego piranie mimo wszystko przyzwyczajają nas od lat, gdzie animacje są sztuczne, przez co bohater i przeciwnicy nieraz dziwnie się zachowują. System takich prawdziwych hitboxów w tej grze nie istnieje. Owszem, można mniej więcej nauczyć się jak atakować, by trafiać i jak unikać, by nie zostać trafionym, ale niewiele ma to wspólnego z właściwym uderzeniem, przez co nieraz trafione zostaje powietrze, a ktoś te obrażenia zbiera. Jednoręczna broń jest w miarę ok, szybka, z optymalnym użyciem wytrzymałości względem ataków. Walka bronią dwuręczną wydaje się mi o tyle nieprzyjemna, że wytrzymałość spadała aż za szybko i miałem spore problemy z wykonywaniem płynnych animacji ataków i często byłem świadkiem, jak postać próbuje wykonać atak i nagle przerywa, o czym wcześniej wspomniałem. Jeśli chodzi o używanie tarcz, to w sumie ich główny cel to blokowanie ataków kosztem wytrzymałości, no i w niektórych sytuacjach okazywały się bardziej przydatne, a w niektórych lepiej było po prostu skupić się na nieprzerwanych seriach ataków i tak by się mniej więcej to prezentowało w walce wręcz, natomiast jeszcze wiele jest do dodania do broni dystansowej. Granaty zapewniają dużą przewagę w walce, szczególnie na początkowych etapach gry. Ograniczone są jedynie ich ilością do znalezienia w świecie i początkowo dostępną ilością zasobów potrzebnych do wytworzenia, ale nie da się zaprzeczyć, że zapewniają spore obrażenia i kontrolę nad większą grupą przeciwników. Granatniki i im podobne też zadają olbrzymie obrażenia i pozwalają lepiej namierzyć cele względem granatów, jednocześnie mają sporo wymagań w celu ich użycia w imię balansu. Łuków specjalnie dobrze nie wspominam. Małe obrażenia i długi czas przeładowywania względem broni energetycznej, szybkostrzelnej z optymalnymi obrażeniami, z łatwymi do zdobycia materiałami do wytwarzania pocisków. Jakbym miał jakiś styl walki polecić, to byłby to ten, jednocześnie z włączonym pełnym asystentem celowania w grze, który bardzo ułatwia oddawanie strzałów. Grałem na myszce, która raczej będzie bardziej precyzyjna od pada w celowaniu, ale ten asystent i tak okazał się niezbędny. Oczywiście, poleciłbym ten, gdyby nie istnienie jeszcze magii berserków, bardzo potężnej, opierającej się o ogniste zaklęcia, masakrującej przeciwników i to w dużych ilościach naraz. Oczywiście, gdy mowa jest o deszczu ognia, bo celowanie za pomocą kuli ognia jest co najmniej słabe, pod takim kątem, że bardzo ciężko jest nią wycelować i trafić, co jest dziwne, bo powinna stać za tym taka sama mechanika jak za celowaniem bronią, no ale to nieważne. Gorzej jest niestety z magią lodu, a zasadniczo albów, gdzie problemem nie są obrażenia, celowanie czy cokolwiek innego, jak to, że o ile w przypadku berserków manę uzupełniamy odpowiednimi miksturami, łatwymi do zdobycia i stworzenia, tak u albów nie pożeramy eleksu, co by było całkiem normalne w kontekście gry, tylko tak jakby wysysamy go z pokonanych przeciwników. W rezultacie nie jesteśmy fizycznie w stanie cały czas korzystać z magii, bo więcej jej zużyjemy zabijając przeciwnika, niż ją odzyskując, przez co może mieć ona charakter jedynie pomocniczy. Można tego bronić na zasadzie, że ma się ona wyróżniać od szkoły berserków, tylko z drugiej strony w tym momencie faktycznie granie czarodziejem jest bardzo ograniczone pod kątem doboru gildii. Erycy rozwijają pasywne zdolności zwiększające nasze ochrony, morkoni zdobywają różnego rodzaju chwilowe wzmocnienia, z których mogą korzystać w walce i jednocześnie rozwijać to, ile tych wzmocnień mogą naraz użyć, a banici oferują z kolei przepisy na dopalacze, które faktem mogą znacząco wzmocnić nasze obrażenia czy ochronę, ale kosztem 50% doświadczenia, co dla mnie totalnie mija się z celem. Jeśli chodzi o rozwój postaci, to standardowo zdobywamy doświadczenie, które przekuwamy na poziomy, które z kolei dają nam punkty atrybutów do rozwijania takich cech jak siła, spryt, inteligencja i takie tam oraz punkty nauki, które pozwalają nam na odblokowanie konkretnych umiejętności. Plusem względem poprzednika jest to, że rozwój postaci jest bardziej przejrzysty, znacząco zmniejszono pulę wepchanych na siłę umiejętności, zostawiając w większości takie dość sensowne, jak na przykład dodatkowe obrażenia do walki bronią wręcz, czy na dystans. W większości, bo na przykład umieszczono też takie bezsensowne umiejętności jak podwojenie puli zdobywanego doświadczenia za przeczytanie jakiejś notatki czy książki. I pewnie zastanawiacie się, czemu to jest bezsensowne. Bo doświadczenie, które normalnie dostajemy za nie,
to szalone 10 punktów, więc w sytuacji, gdzie możemy przez całą grę może zyskać 3000 doświadczenia więcej, kiedy kolejne poziomy wymagają od nas dziesiątek tysięcy punktów doświadczenia, zdolność staje się niedorzeczna. Tak samo umiejętność, żeby mieć jakąkolwiek rację bytu, powinna dodać też do puli doświadczenie, które w teorii zyskalibyśmy, gdybyśmy posiadali umiejętność wcześniej, żeby nie prowadzić do sytuacji, gdzie gracz musi zrobić wszystko, żeby zdobyć tą zdolność stosunkowo jak najszybciej, by nie być na niej stratnym względem zdobywanego doświadczenia. Innym takim przypadkiem jest na przykład umiejętność odpalania zapasowej rakiety, by uniknąć śmiertelnych obrażeń od upadku, gdy skończy nam się paliwo w jetpacku, co nie tylko rzadko było tak naprawdę potrzebne, to dodatkowo z niewiadomych przyczyn tą umiejętność można rozwinąć aż 4 razy. 4 razy, które oznaczają po prostu tyle, że nie musisz uzupełniać rakiety od razu po jej zużyciu, bo masz zapas jeszcze 3. Nie rozumiem też tego, czemu poszczególne frakcje mają mniej lub więcej umiejętności względem innych. Taki berserker do opanowania w całości swojego drzewka umiejętności potrzebuje wydać ponad 20 punktów umiejętności, z kolei Morkon około 13, co wręcz prosi o dłuższe posiedzenie nad tym, a raz ponownie takie oczywiste problemy są ignorowane przez twórców. Jeśli chodzi o poziom trudności, no to raz ponownie Elex udaje, że jest grą trudną, po prostu robiąc siebie grę momentami niesprawiedliwą, bo jak można użyć innego określenia, gdy pająkowate stwory nas atakują, wykonując tak szybką animację ataku z olbrzymimi obrażeniami, że nie jesteśmy fizycznie w stanie się obronić? Jak można użyć innego określenia, gdy potwory nie mają animacji wstawania po powaleniu, animacji obrócenia się, gdy bohater zmieni swoją pozycję względem nich? Nie jest tak źle oczywiście jak w pierwszym Elexie. Przede wszystkim jesteśmy w stanie zabić początkowe stwory bez bicia ich 10 minut po opuszczeniu tutorialowej lokacji. Przy odpowiednim kombinowaniu potrafiłem nawet zabić grupkę bandytów, trochę silniejszych ode mnie, bo granaty robiły robotę. Nie jest też tak, że wszyscy przeciwnicy atakują niesamowicie szybko. Znajdą się też takie przypadki, gdzie nasz nieprzerwany atak nie pozwoli potworowi na jakąkolwiek odpowiedź. Oczywiście nie traktuję tego jak ułatwienia, bardziej chcę pokazać wam, jak bardzo ta walka sprawia, że czuję się w tym wszystkim zażenowany. Pytanie jest też takie, czy dzięki samej wytrwałości i wyuczeniu się konkretnych ataków cierpliwy gracz pokona silniejsze stwory. Nie bardzo. Przeprowadziłem nawet eksperyment, gdzie przez 40 minut biłem potwora średniej półki i podczas walki z nim napotkałem tyle bullshitowych ataków, co się w głowie nie mieści. Na czele z wcześniej w żaden sposób niezapowiedzianą falą uderzeniową, która zapewniała natychmiastową śmierć. Do tego dochodzą towarzysze, którzy albo rozgrywkę znacznie ułatwiają, jak na przykład Kaja miotająca ognistymi czarami i szybko obniżająca życie przeciwników, albo znacznie utrudniają, jak Zouza czy Nyra, których tempo ataków i w ogóle jakaś niemoc ogólnie w podejmowaniu działań sprawiają, że są bezużyteczne. Grę przeszedłem od początku do końca na poziomie trudności ultra, jednocześnie nie dołączając do żadnej frakcji, więc no życia sobie tym nie ułatwiałem. Dałem radę, ale nie uważam, żeby zwiększenie obrażeń czy wytrzymałości przeciwników były jedynymi skutecznymi środkami na zwiększenie poziomu trudności, no ale biorąc pod uwagę, ile systemów jest robionych w tej grze na odwal, nie spodziewałbym się niczego więcej. Jak ktoś uzna, że musi tę grę przejść, to niech to zrobi na łatwym, bo poziom trudności o nazwie opowieść wyłącza zużycie wytrzymałości, co wydaje się z kolei aż zbytnim ułatwieniem. Z czymś, co gra sobie też zupełnie nie radzi, to system skalowania przeciwników. Nie wszystkich, bo dotyczy to ludzkich przeciwników, jak na przykład bandytów, jak i fabularnych modów. Prowadzi to przez to do komicznych wręcz sytuacji, gdzie losowy bandyta ma większy pasek zdrowia niż na przykład troll, a dziesiątki fabularnych przeciwników do bicia są też dużo twardsze od swoich regularnych wersji spotykanych w grze, co jest o tyle złe, bo wydłuża na siłę starcia, ale też minimalizuje progres naszej postaci na zasadzie, że bohater nic nie osiąga, stając się silniejszym. Gra ma też duży problem z systemem respawnu potworów. Nie jest on taki jak Gothic, czyli silniejsze stwory pojawiają się w miejsce słabszych co rozdział, a po prostu co jakiś czas w dane miejsce pojawiają się silniejsi przeciwnicy. I problem jest tutaj taki, że w pewnym momencie zamiast słabych i średnich potworów pojawiają się trolle. Trolle, których serca po obróbce na stole alchemicznym zwiększają nasze atrybuty, a potem jak zabijecie trolle, to nie zgadniecie co. Pojawia się jeszcze więcej trolli i cały balans idzie się. Jeszcze jedna rzecz jest ważna. Pomijając tworzenie mikstur zwiększających konkretne atrybuty w zamian za serca trolli,
Można jeszcze tworzyć mikstury z czystego eleksu, które na przykład dodają punkty umiejętności lub punkty atrybutów, zależnie od tego, co wolicie. A biorąc pod uwagę, że znajdziecie surowca w brud, jest to kolejna rzecz, która kompletnie nie działa. Kończąc grę, mój Jax miał ponad 20 niewykorzystanych punktów umiejętności, bo odblokowałem już wszystko, co mogłem, a to oznacza tyle, że nawet dołączając do gildii i zdradzając jedną na rzecz drugiej, byłem w stanie poznać wszystkie umiejętności w grze. Z jednej strony fajnie, bo jako recenzent mogłem przetestować kilka różnych buildów w grze przy jednej rozgrywce i coś wam o tym powiedzieć. Z drugiej, rozwinięcie wszystkiego na maksa niezbyt mi pasuje do struktury gier Piranha Bytes, ani ogólnie do większości RPGów. Chyba właśnie powinno chodzić o rozsądne dysponowanie takimi zasobami jak punkty umiejętności. System handlu też pozwala nam trochę za szybko się wzbogacić, przez co kasy miałem od początku o wiele za dużo w stosunku do moich potrzeb. Elex 2 ma też system moralności, który od czasów Ryzena III po prostu nie działa i nie będzie działać, patrząc jak po macoszemu jest potraktowany. Tym razem system zwie się zniszczeniem i o ile w pierwszym Elexie oziębłość, czyli tamtejszy system moralności, był ciekawy w taki sposób, że opierał się on o używanie logiki i na chłodnej ocenie sytuacji, a niekoniecznie na tym, co jest dobre, a co złe, tak zniszczenie pod tym kątem nie jest w ogóle intuicyjnym systemem. Bo nikt w żaden sposób nie wyjaśnia nam tego, w jaki sposób system działa i zdaje się, że nie stoi za tym żadna logika. W jednym dialogu jestem agresywny, wredny, zniszczenie wzrasta. W innym z kolei próbuję załagodzić konflikt pokojowo i też wzrasta. Albo ukrywam złodziei przed prawem i z kolei tutaj spada. Tak jakbym chciał pomóc banitom w wyzwoleniu fortu, a nie na przykład na zyskaniu po prostu kasy za zlecenia. A gra tego przecież nie może wiedzieć. Jeszcze innym razem trafiłem na dialog pułapkę, gdzie wszystkie opcje prowadzą do wzrostu zniszczenia. Najgorsze jest to, że w żaden sposób nie wpływa to zbytnio na grę, poza faktem, że odpowiednio wysoki lub niski poziom zniszczenia umożliwia nam dostanie się do konkretnych frakcji i dosłownie w paru przypadkach odblokuje dodatkowe opcje dialogowe. Również nie rozumiem tego, że zabijanie szkodników, jak na przykład szczurów, prowadzi do wzrostu niszczenia. Co jak co, ale pozbywając się takich żyjątek, prędzej robimy wszystkim przysługę. Podobnie zmarnowany jest ten cały wątek bycia zainfekowanym przez wroga. Okazjonalnie bohater nam stęka i ekran miga na fioletowo i nic więcej się z tym nie dzieje, aż do kolejnego rozdziału, gdzie bohater cierpi na utraty pamięci i przenosi się bez naszej kontroli w różne miejsca. Tylko że nic więcej się z tym nie dzieje. Jax nie robi żadnych złych rzeczy w tym czasie, a klikanie dialogu z jednym z towarzyszy raz na jakiś czas rozwiązuje problem tych zaników. Gdyby piranie miały jakikolwiek pomysł na mechaniki, a nie tylko zżynały byle jak pomysły z innych gier, to sprytnie połączyliby zniszczenie z infekcją i na przykład nasze zachowanie mogłoby z postępem zacząć odblokowywać dodatkowe umiejętności. Na przykład jeśli jesteśmy bad guyami, to konsumujemy mroczny eleks celem posiadania niszczycielskich umiejętności i na przykład zadawania dodatkowych obrażeń ludziom. Tutaj zrobimy chwilę pauzy, bo trzeba coś wyjaśnić. Mroczny eleks to substancja, która pojawia się w świecie gry w trakcie inwazji niebian. Jest on wynaturzeniem zwykłego eleksu, potrafi niszczyć duszę człowieka i jego ciało, czyli jest końcowo dokładnie tym samym co zwykły eleks w pierwszej części, tylko tym razem ten standardowy jest nagle traktowany dość pozytywnie. Gratuluję piraniom konsekwencji w pisaniu historii własnego świata. Z kolei pozytywny bohater mógłby korzystać ze zwykłego eleksa celem wzmocnienia siebie, leczenia czy zwiększenia obrażeń względem niebian. Mogłoby to stanowić dodatkowy sposób na odblokowanie magii w grze, a nie tylko opieranie się na wyborze gildii. Jeśli miałbym jakiś element docenić w tej grze, to byłaby to do czasu eksploracja. Lubiłem jetpacka w pierwszej części, polubiłem go i w drugiej, nawet jeśli latanie szału nie robi. Szczególnie jeśli zestawimy go prawdopodobnie z jakąkolwiek grą, jaka z jetpacka korzysta, choćby z Anthemem. Niemniej szanuję bardzo to, jak trzeba było zaprojektować grę nie tylko pod kątem horyzontalnym, ale też wertykalnym. I nie są to tylko puste słowa. Autentycznie mam wrażenie, że tutaj ktoś musiał przy tym posiedzieć. Przykładowo, musimy albo chcemy wlecieć na jakieś wzgórze, gdzie na wczesnych etapach gry się nie dostaniemy z powodu niskiego poziomu paliwa. W związku z tym twórcy przygotowali niewielką półkę skalną pośrodku trasy, byśmy mogli na niej wylądować i spokojnie odczekać, aż pasek paliwa nam się zregeneruje. Albo ktoś pomyślał o tym, że jeśli skończy nam się paliwo w trakcie wznoszenia się, to możemy jeszcze awaryjnie złapać się czegoś, by nie zabić się od upadku. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Jax wrzeszczący przy spadaniu to jedna z najśmieszniejszych rzeczy w tej grze. O kurwa!
Dodano też szybowanie na jetpacku, dzięki któremu można szybko pokonać duże połacie terenu, które już wcześniej zwiedziliśmy. Mamy też walkę w powietrzu, która wygląda naprawdę kiepsko, ale miło, że ktoś się zastanowił nad zabijaniem latających przeciwników dla postaci walczących wręcz, bo nie oszukujmy się, to głównie dla nich zostało to zrobione. Bardzo też muszę pochwalić interfejs mapy i system znaczników. Wbrew pozorom nie mierzymy się tutaj z mnóstwem pytajników, które trzeba standardowo odbębnić, tylko to my tworzymy sobie znaczniki do miejsc, w których byliśmy. Znaczników jest naprawdę sporo, można dzięki temu oznaczać miejsca, gdzie znajdują się potwory zbyt trudne dla nas, skrzynie do otworzenia, które wymagają od nas więcej umiejętności niż posiadamy, czy też możemy po prostu oznaczać miejsca kompletnie wyczyszczone. Należałoby się zastanowić, czy mapa nie powinna być aby trójwymiarowa, biorąc pod uwagę charakter gry i czy nie powinna też pozwalać na jej obracanie czy przybliżanie, ale ta, która jest w grze, też ujdzie. Wielka szkoda jedynie, że nałożono limit znaczników, jakie można dodać. Z drugiej strony około setki to i tak sporo. No i w sumie spoko, że praktycznie w każdym zakątku znajdzie się coś do podniesienia, ale problem jest taki, że po kilkunastu godzinach spędzonych na plądrowaniu kolejnych budynków i skrytek okazuje się, że nie ma tam dodatkowych zadań, przygód. Czasami można kartkę z lore poczytać, ale generalnie szału nie ma. Dodatkowo ta eksploracja nie jest zbytnio nagradzana. To jest w pierwszej części mogłem dostać się do konwerterów albów i je powyłączać, co przyspieszyło wątek główny w późniejszych rozdziałach. Tutaj też można przeniknąć do baz wroga, powybijać tam przeciwników i zdobyć dość silną broń, ale na tym się kończy. Nie można przykładowo wysadzić baz wroga i przejść dzięki temu w przyszłości rozdział 3 dużo szybciej. Nie wspomnę nawet o tym, że gra w żadnym miejscu nie oferuje nam porządnego dungeonu, a ich namiastki, czyli bazy wroga, to praktycznie kopiuj wklej między sobą. Świat gry nie potrafi też czasem dobrze oznaczyć miejsc do eksploracji. W całkowicie opustoszałych miejscach podnoszenie przedmiotów było oznaczane jako kradzież. Jeśli chodzi o crafting, no to alchemia jest dość rozbudowana. Można przygotować sporo przepisów i zgodnie z tym, co już wspominałem wcześniej, jest to najlepsza i najważniejsza umiejętność w tej grze. Gorzej ma się kowalstwo, gdzie wytwarzasz głównie amunicję do broni dystansowej. Natomiast jeśli chodzi o same bronie, no to nie tworzysz nowych, tylko ulepszasz istniejące już przedmioty, począwszy od uszkodzonych mieczy do dokoszonych wersji tych broni. Wszystko po to, by odkryć, że w świecie gry i tak się znajdą lepsze. Piranie znane są z tego, że recykling zasobów z ich poprzednich części gier to u nich chleb powszechni. Myślę, że Elex 2 stanowi jednak pod tym kątem rekord, bo niektóre dźwięki możecie choćby kojarzyć z drugiego Gotika. I oczywiście nie ma w tym nic złego, jeśli jest to dobrze wykorzystywane, bądź po prostu te zasoby są już bardzo dobrej jakości. Wystarczy spojrzeć na trylogię Mass Effect, gdzie między pierwszą i drugą częścią jest przepaść, a z kolei trzecia wygląda po prostu jak podrasowana dwójka i było to zupełnie ok, bo te gry wyglądały świetnie na swoje czasy, a szczerze powiedziawszy wyglądają też lepiej od całkiem współczesnych Elexów. Zatem tak, nowa gra Piranii bierze większość modeli i animacji z pierwszej części, a tam wyglądały one słabo i wyglądają one słabo tutaj. Co więcej, dużo nowych stworzeń, to może i nowe modele, ale wykonane w taki sposób, że wykorzystują one system walki i animacje od tych wcześniej stworzonych potworów. Pominę też to, że ktoś bardzo nie ogarnął i wsadził dwóch identycznych przeciwników jako osobne jednostki w grze. Nie było tutaj pomysłu nawet na głównego bossa gry, który prawdopodobnie jest wyciągniętym modelem głównego bossa trzeciego Risena i lekko zmodyfikowanym do stylistyki Elexa. No cóż, Piranie nigdy nie umiały w bossy, jedynie Risen 3 się pod tym kątem dobrze wyróżniał, a już wręcz kuriozalne jest to, że logo pierwszego i drugiego Elexa są identyczne. Świat gry to w połowie mapa poprzedniczki, co nie jest jeszcze tak złe, gdyż te tereny zostały mocno zmodyfikowane, coś a la Górnicza Dolina w Gothic 2 względem Górniczej Doliny w Gothic 1, ale z drugiej strony, patrząc ogólnie na metodologię pracy studia, pozostawia po sobie pewien niesmak. Szczególnie, że motyw niebian zmieniających zajmowane przez siebie tereny jest niezwykle podobny do tego z Risena 3. Z animacjami jest tak, że czasami aż trudno mi uwierzyć, że ktoś celowo ich nie robił w taki sposób, żeby wyglądały maksymalnie sztucznie. Odhaczmy już takie rzeczy, że środowisko wygląda na zrobione z plastiku, co nawet nie wiem, czy jest winą kiepskich tekstur, czy raczej shaderów. Ale najgorsze dopiero przed nami, bo o ile nie spodziewałbym się, że dwójka będzie wyglądać o wiele lepiej od poprzedniczki, chociaż pierwszy trailer sugerował, że tak jest, tak nigdy nie spodziewałbym się, że gra wyglądając tak, będzie wyglądać tak.
i zdecydowanie po twarzach widać, że poszedł downgrade, ale nie taki, gdzie postacie wyglądałyby estetycznie. Och, twarze wyglądają naprawdę źle, brak im rys, oczy są kompletnie nienaturalne, mają dziwny wytrzeszcz. Najgorsze jest to, że mamy trailer, gdzie są ujęcia, które były renderowane na potrzeby trailera, jak na przykład Jack szarżujący na wroga, ale są też takie, które wyglądają jak ujęcia z gry. Jest to o tyle straszne, że tamte postacie wyglądały o wiele lepiej i jakby taki poziom ta gra faktycznie prezentowała, to autentycznie byłbym zadowolony. Nie dziwię się jednak, że do tego downgrade'u musiało dojść, bowiem gra jest koszmarnie zoptymalizowana. Moja karta może już trąci trochę myszką, ale na to jak Elex 2 wygląda, powinien chodzić bez zarzutu, natomiast w zależności od sytuacji utrzymujesz od 20 do 50 klatek. Ta górna granica brzmi całkiem spoko, ale powiem szczerze, że to rzadko kiedy się zdarza. Głównie suwak na ustawieniach był ustawiony wszędzie na max, poza szczegółowością obiektów i chociaż wpływał on na przykład na to, jak trawa wyglądała, tak twarze nie ulegały zmianie. Testy graficzne też jasno pokazują, że problem leży po stronie gry, bo nawet seria RTX nie radzi sobie z tytułem. Tutaj należałoby zaznaczyć, że Elexa 2 ukończyłem przed patchem o numerze 4, gdzie podobno udało się poprawić znacząco optymalizację, ale prawda jest taka, że nie spotkałem się z dużą liczbą komentarzy, które by to potwierdzały. Czy wierzę, że to prawda? Cóż, wierzę, że oni w to wierzą. Dodatkowo, w dalszym ciągu takie rzeczy powinny być gotowe przed premierą, bo nie chce mi się wierzyć, że studio nie wiedziało, w jakim stanie jest ich gra na premierę. I tak płynnie przejdziemy sobie do bugów oraz niedoróbek tej gry. Regenerujące się przeciwnikom punkty życia po zapisaniu i wczytaniu tego zapisu? To ma być jakaś kara? Jeśli tak, to czemu po prostu nie zablokowano zapisywania? Przeciwnikom daje się takie rzeczy jak granatniki i jednocześnie nie programuje się im inteligencji odnośnie ich używania, przez co wysadzają z siebie w powietrze. Przeciwnicy nagle podczas walki potrafią od nas odbiegać. W podziemnej jaskini Morkonów nagle zepsuło się oświetlenie i wszystko aż oślepiało nas światłem. Podczas walki z użyciem tarczy, gdy wytrzymałość spadała do zera, za każdym cholernym razem dostawałem komunikat, że muszę uważać na wytrzymałość. Komunikat, który blokował mojego bohatera w działaniu, ale nie zatrzymywał gry. Przez to musiałem wyłączyć wszelkie podpowiedzi dla gracza albo zrezygnować z tarczy. Gra wprowadziła też możliwość korzystania z latarki przypiętej do ubrania, ale powiedzcie mi zatem, gdzie jest ta latarka i skąd to światło w takiej sytuacji się wydobywa. Przewrotki można normalnie wykonywać tylko do przodu i do tyłu, z nieznanych mi przyczyn na bok już wymaga kombinacji kilku klawiszy. Nie mogłem też dołączyć do berserkerów. Tutaj sprawę pomógł mi rozwiązać jeden z członków Gotikawki, Adam, podsyłając właściwy zapis. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. I bardzo wiele innych rzeczy. Straszne jest to, że Piranie wypuściły taką grę i ja musiałem o niej tyle powiedzieć, a pozostały jeszcze dwie kwestie do omówienia. Pierwszą jest to, że Bjorn Pankratz zamiast wydawać pieniądze na rozwój swojej gry, wolał wpakować je na przykład w zlecenie Jonathanowi Davisowi piosenki do trailera Elexa 2, albo zrobić koncert Billy'ego Idola w grze, gdzie jestem święcie przekonany, jakby on wiedział jak to będzie w grze wyglądać, to by się pewnie na to nie zgodził. To jest straszne, bo szefem studia jest osoba, która najwidoczniej nie ogarnia tego, że pieniądze, które otrzymuje się na rozwój gry, wykorzystuje się do rozwijania gry, a nie spełniania swoich zachcianek. Nie wiem, ile trzeba było tym dwóm panom zapłacić, no ale małe pieniądze to nie były. Mogłyby zrobić różnicę dla dość małego studia z ograniczonym budżetem. A jak o pieniądzach mowa, to kto wpadł na pomysł, żeby za tą grę płacić jak za AAA? Bo sorry, ale 200 zł za wersję na PC to już jest zdecydowanie przegięcie i może miałbym lepsze zdanie o drugim Elexie, gdyby był o połowę tańszy. Teraz, przy tej recenzji, też znajdą się osoby, które będą się kłócić, że to nie jest cena AAA, bo znajdą jakąś grę 10, 20, 30 zł droższą. Sorry chłopaki, ale ceny tych gier to już jest straszne przegięcie. Szczególnie, że samo opakowanie to tylko płyty i nic więcej. Nie wspomnę o fakcie, że o ile ja skończyłem tę grę w około 60 godzin, to nie zmuszając siebie do durnej eksploracji, a poświęcając się w pełni fabule, znowu, jak pierwszą część, można ukończyć ją w 30, nawet na wyższych poziomach trudności, z czego większość czasu zajmie nam pierwszy rozdział, bo drugi to 2, a trzeci i czwarty po 4 godziny rozgrywki.
Podczas różnych recenzji spotykałem się z opiniami na temat Alexa 2, że niby nie jest za ładny, niby taki koślawy, niby słaby fabularnie, ale fanom Gotika czy Pirani Bytes będzie się podobał. I powiedzcie mi jedną rzecz, czy ja się przyniosłem do alternatywnej rzeczywistości, gdzie nas traktuje się jako gorszy sort gracza, czy co? Ja jestem fanem Gotika, częściowo Rizenów i Pirani Bytes przed laty, ale w życiu bym nie polecił nikomu Alexa II. Możliwe, że to najgorsza gra ich studia i wszystkim zaślepieńcom, którzy próbują w jakikolwiek sposób argumentować obronę tej gry tym, że to dzieło Pirani, Gothic-like, przejrzyjcie na oczy. Tam nie pracują już osoby, które rozpoczęły pracę nad Gotikiem, a w trakcie prac dołączył Björn Pakrac, który nie jest odpowiedzialny za wizję tamtych gier. A gdyby miał być, to ja za takie Gotiki pewnie bym podziękował. Alex 2 to gra brzydka, źle zoptymalizowana, z fatalną fabułą, postaciami i dialogami, które może i trochę rzeczy poprawiła, ale to nie wystarczy, żeby można było ją pozytywnie przedstawiać. Niech drogie PB zostanie oblane wiadrem zimnej wody i w końcu zrozumie, że my chcemy czegoś jakościowego, a nie kolejnego produktu od studia z dość charakterystycznym logo. Jest to naprawdę zabawne, że w szczycie osób grających jednocześnie w Alexa 2 twórcy boleśnie przegrywają z Kronikami Myrtany. Jeśli miałbym wam jakąś grę polecić zamiast tego, to kurczę ograjcie sobie Horizon Zero Dawn. To gra, która porusza dość podobne tematy i może nie jest rodowitym RPG-iem, ale historia jest tam opowiedziana kilka razy lepiej, no i Aloy jest świetną bohaterką. Swoją drogą trzeba też pogratulować THQ, które zdecydowało się wypuścić Alexa 2 prawie równolegle z premierą Elden Ringa, a generalnie początek tego roku był zdominowany przez dość mocne tytuły AAA. Tekst redagował Boris. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się serdecznie, cześć. Tak już po napisach końcowych, krótka reklama. Trwa właśnie zbiórka na stworzenie teledysku do covera piosenki Przez mgły widzę wyspę autorstwa Michała Szergara-Troniny, czyli naprawdę wartościowej rzeczy, która swoją genezę ma w Mrocznych Tajemnicach. Samo nagranie przepiękne, w związku z tym jestem przekonany, że teledysk będzie równie dobry. Link do zbiórki w opisie.